Cześć, z tej strony Radek. Zapraszam do obejrzenia 10. już części ciekawostek drogowych w Polsce. Nagrywając pierwszą część ciekawostek, nie spodziewałem się, że kogoś to może zainteresować, a po roku stwierdzam, że są to najlepiej oglądane filmy na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję za mnóstwo ciekawych komentarzy. W dzisiejszym filmie, tak jak poprzednio, chciałem przedstawić jedną ciekawostkę w jednym województwie. Niestety, ale z 3 województw nie znalazłem rzeczy, które by mnie mocno zainteresowały. Proszę o wyrozumiałość i wskazać mi ciekawe miejsca, więc pojawią się one w 11 części. W województwie dolnośląskim, w Piechowicach, koło Jeleniej Góry, jest bardzo interesujące miejsce. Wzdłuż ulicy Sudeckiej, pomiędzy centrum Piechowic a jego częścią Michałowice, znajduje się tunel skalny wykuty w granitowej skale. Został wykonany w latach 20. XX wieku. Co prawda ma on tylko kilkanaście metrów długości, ale warto go zobaczyć. To jeden z nielicznych tego typu obiektów w naszym kraju. Właściciele wyższych pojazdów, np. kamperów, muszą uważać. Przejazd przez tunel możliwy jest tylko dla pojazdów poniżej 3 metrów wysokości. Jest to jedno z wielu miejsc, które koniecznie należy zobaczyć, będąc w Karkonoszach. W województwie kujawsko-pomorskim, w ciągu budowanej drogi ekspresowej S5 z Bydgoszczy w kierunku północnym, w tym roku zostało wybudowane jedno z największych przejść dla zwierząt w Polsce. Przejście ma aż 6 komór. Jest to spowodowane tym, iż zostało zaprojektowane pomiędzy dwoma częściami węzła Bydgoszcz-Północ. Część południowa węzła to połączenie drogi ekspresowej S5 z drogą wojewódzką nr 244, która prowadzi do centrum Bydgoszczy. Natomiast północna część węzła łączy drogą ekspresową S5 również z drogą wojewódzką nr 244, która prowadzi do Strzelec Dolnych. Pod przejściem w jego środku przechodzą dwie jezdnie trasy głównej, po 2 pasy ruchu plus pas awaryjny. W pasie dzielącym zostawiono rezerwę pod 3 pas. Poza tym są tutaj dwie jezdnie zbiorczo-rozprowadzające łączące obie części węzła, a na skraju dwie drogi zbiorcze. Pomiędzy murami oporowymi jest około 122 metrów, natomiast szerokość przejścia to około 52 metry. W województwie lubuskim w części 11 omówię bardzo ciekawe miejsce. Żeby dobrze to przedstawić, muszę się tam udać, więc na razie taka ciekawostka ogólna. Województwo lubuskie będzie pierwszym w Polsce, które zakończy program budowy autostrad i dróg ekspresowych. Jest tutaj już autostrada A2 przebiegająca od granicy polsko-niemieckiej w stronę Poznania i Warszawy. Wybudowana jest także na całej długości województwa droga ekspresowa S3, która łączy północ z południem kraju. Poza tym w budowie jest autostrada A18, która przebiega od granicy polsko-niemieckiej do Krzyżowej i dalej jako A4 w kierunku Wrocławia. Inne drogi klasy A i S nie są tu planowane, aczkolwiek jeśli miałbym się zamienić w dobrego wujka, który buduje drogi, to uważam, że potrzebna jest droga, która połączyłaby Leszno z Głogowem i dalej do węzła Krzyżowa. Umownie nazwałem ją S12. Mnóstwo osób jadących od strony Trójmiasta, Bydgoszczy czy Poznania miałoby super skrót w kierunku autostrady A4 w stronę Drezna. Pokazuje mniej więcej, jak ta droga mogłaby przebiegać. W województwie łódzkim w Śradzu jest interesujące miejsce. Otóż w ciągu ulicy Mickiewicza w północnej części miasta usytuowane jest bardzo nietypowe przejście dla pieszych. Aby przedostać się na drugą stronę ulicy, trzeba pokonać przejście, które ma aż 100 metrów długości. Szerokość pomiędzy dwoma chodnikami jest tak duża, ponieważ jest to końcówka ulicy Mickiewicza, która jest ulicą ślepą i znajduje się tu zatoczka do zawracania autobusów i samochodów. Jestem ciekaw, czy jest w Polsce dłuższe przejście dla pieszych w jednym ciągu. Przenosimy się do województwa małopolskiego, do gminy Rabawyżna, a konkretnie do wsi Rokiciny Podhalańskie. Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 958 z Chabówki do Zakopanego przez Czarny Dunajec. Dodatkowo przez wieś poprowadzona jest linia kolejowa nr 99, która również łączy Chabówkę z Zakopanem. Ciekawostka jaka tu jest, to wspólny przystanek dla podróżnych. Pasażerowie, którzy czekają na autobus, który porusza się po drodze nr 958 oraz ci, którzy czekają na pociąg, który jedzie po linii nr 99, czekają na tym samym przystanku. Nie wiem jak wy, ale nie spotkałem nigdy takiego przystanku, żeby bezpośrednio przy jednej krawędzi peronu zatrzymał się pociąg, a przy drugiej autobus. Przenosimy się do województwa mazowieckiego. Na południe od Warszawy przebiega droga wojewódzka nr 721. Jest to bardzo nietypowa droga. Otóż droga nr 721 łączy wieś Brzeziny w gminie Halinów z Paszkowem w gminie Nadarzyn. Długość drogi to około 45 km.
Droga składa się z dwóch niepołączonych ze sobą odcinków przeciętych Wisłą na wysokości Józefowa i Konstancina Jeziorny. W okolicy wsi Ciszyca brakuje mostu, który połączyłby oba brzegi. W miejscu tym od 1939 do 1944 roku stał drewniany most saperski, lecz uległ on zniszczeniu podczas II wojny światowej. Kilkukrotnie podejmowano plany budowy nowej przeprawy w tym miejscu, jednak nigdy do tego nie doszło. Szukając materiału do filmu, natrafiłem wręcz na informację, że władze Konstancina nie chcą tego mostu, bo obawiają się, że tranzyt wjedzie do ich miasta oraz droga przecięłaby miasto na dwie części. Czy jest szansa, że most powstanie i wtedy droga nr 721 się połączy? Bardzo w to wątpię. W województwie opolskim w gminie Bierawa znajduje się wieś Dziergowice. W jej zachodniej części przepływa rzeka Odra. Nie ma tutaj mostu, natomiast istnieje droga czołogowa łącząca oba brzegi. Czasami z drogi korzystają strażacy w ramach ćwiczeń. Zdarza się natomiast, że ktoś nie zauważy, że jest to droga prowadząca do rzeki, nad którą nie ma mostu. Jak widać na zdjęciu, czasami zapora, która powinna być zamknięta, jest otwarta. Natrafiłem na materiał, w którym kierowca busa prawdopodobnie nie zauważył, że nie ma tutaj mostu i wjechał do Odry. Sytuacja jest trudna do zrozumienia. Czy było to zagapienie, czy może GPS tak poprowadził? Tak więc, jak będziecie w tej okolicy i chcecie przedostać się na drugi brzeg, to bądźcie ostrożni. W województwie podkarpackim przez gminę Sanok oraz Tyrawa Wołoska przebiega droga krajowa nr 28. Jadąc autem z Sanoka w stronę Przemyśla, droga przebiega przez Góry Słonne. Jest to jeden z najbardziej malowniczych odcinków drogowych w Polsce. Pomiędzy wsiami Wójskie a Tyrawa Wołoska droga ma 15 serpentyn. Wznosi się około 260 metrów w górę, a następnie opada 280 metrów w dół. Najwyższym punktem drogi jest Przełęcz Przysłup, który leży na wysokości 620 metrów nad poziomem morza. Około 1 km na południe od Przełęczy jest taras widokowy z parkingiem Słonne, skąd rozciera się piękna panorama na pasma gór sanocko-turczańskich i Bieszczadów. W województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, tuż przy granicy z Białorusią, leży gmina Mielnik. Miejscowość Mielnik jest pięknie położona nad Bugiem. Jest tutaj bardzo wiele do zobaczenia, między innymi znajduje się czynna kopalnia kredy. Kreda wydobywana w tym miejscu ma nawet 60 milionów lat. Od połowy XX wieku rozpoczęto eksploatację na skalę przemysłową, co przyczyniło się do powstania zakładu przetwórczego. Roczne wydobycie kredy wynosi około 60 tysięcy ton. Kreda z kopalni jest przewożona samochodami ciężarowymi do zakładu kredowego, oddalonego od kopalni o około 1 km. Ulica, która łączy kopalnię z zakładem kredowym, nazywa się Biała i nazwa ta dokładnie odwzorowuje jej kolor. Samochody, które przewożą kredę, są od niej tak brudne, że cała ulica jest biała. Dodatkowo w miejscu, gdzie ulica Biała przecina się z ulicą Przemysłową, stoi dość rzadko stosowany przez cały rok znak A15, czyli uwaga, śliska nawierzchnia. Zwłaszcza wtedy, gdy jest mokro, nawierzchnia bitumiczna jest bardzo śliska. W Mielniku jest jeszcze inna ciekawostka drogowa. Mianowicie znajduje się tutaj prom rzeczny nad Bugiem. Jeśli uznacie, że warto nagrać film o istniejących promach drogowych w Polsce, napiszcie proszę w komentarzu. Przenosimy się do województwa pomorskiego, gdzie w gminie Szemut, na zachód od Trójmiasta, leży wieś Kielno. W samym centrum wsi kilka lat temu wybudowano rondo, gdzie spotyka się 5 ulic. Są to ulice Oliwska z obu stron, Strażacka, Leśna i Szkolna. Rondo ma 42 metry szerokości i na jego środku jest możliwość lądowania helikoptera ratowniczego w przypadku np. wypadku.
Jest to jedyne takie rozwiązanie na Pomorzu i jedno z nielicznych w Polsce. W województwie śląskim w Bielsku-Białej, jadąc autem drogą ekspresową S52 na zachód w stronę Cieszyna, po drodze mijamy węzeł Bielsko-Biała-Andersa. Węzeł niczym szczególnym by się nie wyróżniał na tle innych węzłów drogowych w Polsce, gdyby nie to, że w środku węzła znajduje się zamieszkały dom. Zjeżdżając autem z S52 w stronę ulicy Andersa, mijamy gospodarstwo po prawej stronie. Żeby dostać się do tego domu, należy z ulicy Andersa skręcić w prawo. Tutaj widzimy też dość ciekawą sytuację. Otóż na ulicy Andersa drogowskaz pokazuje kierunek w prawo do Łodzi i Krakowa i od razu za drogowskazem jest droga do tego domu w środku łącznicy. Jestem ciekaw, czy ktoś się pomylił i wjechał w tą uliczkę, myśląc, że to droga np. do Katowic czy Łodzi. Przenosimy się do województwa warmińsko-mazurskiego, a konkretnie do Giżycka. Będąc w tym roku na wakacjach w Giżycku, pojechałem zobaczyć most obrotowy, o którym mówiłem w drugiej części ciekawostek. Film wyświetla się w prawym górnym rogu. Jadąc autem przez Giżycko, zauważyłem interesującą rzecz, której nie widziałem nigdy wcześniej w Polsce. Mianowicie na ulicy Warszawskiej, w miejscu gdzie jest skrzyżowanie z ulicą Kętrzyńskiego, na nawierzchni bitumicznej wykonane jest niebieskie oznakowanie poziome. Przy ulicy Warszawskiej nie było żadnej tabliczki informującej, czym jest to pole. Obserwując pojazdy, stwierdziłem, że jest ono wykonane w celu zasugerowania kierowcom, żeby nie stawali na niebieskim polu w momencie, gdy zrobi się korek. I to właśnie widzimy. Pomysł uważam za znakomity. Niestety, ale rozwiązanie takie nie jest w żaden sposób zapisane w przepisach, stąd wielu kierowców nie wie, po co to jest. Aczkolwiek uważam, że jest to naturalne, że w razie tworzenia się korka nie należy blokować skrzyżowania. Przenosimy się do Wielkopolski, a konkretnie do gminy Nekla. Przy samej drodze krajowej nr 92 leży wieś Zasutowo. Pewnie wielu z Was przejeżdża przez tą wieś, nie wiedząc jaki kawał historii drogowej możemy spotkać dosłownie na wyciągnięcie ręki. Otóż przy samej drodze nr 92 znajduje się ulica Wrzesińska. Jest ona ostatnim pozamiejskim fragmentem głównej szosy Poznań-Warszawa, zachowanym w oryginalnym stanie z 1938 roku. Bruki na lokalnych drogach jeszcze się trafiają, ale byłych głównych dróg w takim stanie już raczej nie ma. Dawne trasy poszerzono i wykonano nawierzchnię bitumiczną w latach 60. i 70. Ta jezdnia jest ułożona z bazaltowej kostki ciętej na miejscu i otoczona brukowanymi poboczami. Kapitalny wehikuł czasu o długości około 650 metrów. I na koniec tradycyjnie województwo zachodniopomorskie. Pamiętajcie, jak w części 8 mówiłem, że w ciągu drogi krajowej nr 19 w województwie mazowieckim stoi znak STOP i droga nr 19 ustępuje pierwszeństwa drodze powiatowej, film wyświetla się w prawym górnym rogu. Powiedziałem wtedy, że jest to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w Polsce poza obszarem zabudowanym. Okazało się, że byłem w błędzie. Przez gminę Chojna przebiega droga krajowa nr 26, która prowadzi od granicy polsko-niemieckiej do drogi ekspresowej S3 koło Myśliborza. Jadąc autem po drodze nr 26, zaraz za Chojną mamy znak STOP. Droga powiatowa o numerze 1457Z ma pierwszeństwo przed drogą krajową nr 26. Tak więc, dzięki Wam, wiem, że już są dwa takie miejsca w Polsce. Możliwe, że jeszcze trafimy wspólnie na podobne. Tak już trochę poza nawiasem. Z racji tego, że uwielbiam oznakowanie dróg, to uważam, że numery dróg powiatowych również powinny się znaleźć na znakach. Znak wtedy nie byłby taki pusty. Wszystkie wymienione dziś ciekawostki znajdują się na mapie z ciekawostkami drogowymi w Polsce. Link do mapy w opisie filmu. Dzięki Paweł za pomoc. Dziękuję wymienionym osobom za pomoc w realizacji filmu. Jeśli w Twojej okolicy są ciekawe miejsca związane z drogami, napisz proszę w komentarzu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.